Jest ten tydzień po zawodach Grand Prix Polski, mam ostatni dzień kwietnia. Zwykle po takich zawodach ogólnopolskich, kilkudniowych zostaje mi zawsze trochę robaków, więc kolejny wypad rekreacyjny po to, żeby to wykorzystać. Wybrałem sobie na dzisiejsze łowienie wodę niezwykle trudną. W mojej okolicy wydaje mi się, że jest to najbardziej dla mnie nieodgadniona woda, w której wiem, że żyją duże ryby. Nie ma ich dużo, natomiast jeżeli już coś się złowi, to raczej będzie to ryba nie malutka, a raczej no przynajmniej średnia. Celuję w leszcze, jak zwykle, no ale liczę też na to, że złowi się jakaś fajna płoć albo jakiś przyłów. Nie wiem, tak naprawdę trudno mi powiedzieć, co ja dzisiaj złowię, być może nic nawet nie złowię, bo woda jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Łowisko jest głębokie, tutaj w tym miejscu mam około 7 metrów wody, dno jest kamieniste, piaszczyste. Dla mnie osobiście sprawi mi bardzo dużo satysfakcji, jeżeli uda mi się tutaj dzisiaj coś złowić. Robiłem tutaj kilka podejść, które zawsze się nie udały, a w tym roku byłem tutaj także na lodzie, troszkę pooglądać sobie kamerą dno, jak to wygląda, żeby móc to później wykorzystać podczas łowienia latem, bądź też wiosną. No i właśnie po to tutaj jestem, żeby się przekonać, czy jestem w stanie coś tutaj złapać. Pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba wykonać, to przepuścić robaki. Tutaj mam ochotkę. Ochotka już wygląda no kiepsko, bo nic z nią nie robiłem przez te kilka dni. Także od razu ją daję na sitko. To jest bardzo ważne, żeby ochotkę przepuścić. Ważne jest też to, żeby o nią zadbać w domu, czego ja nie zrobiłem, ale i tak jest tutaj dość sporo tej ochotki, także na dzisiejsze łowienie na pewno wystarczy. Nawet jeszcze jutro bym pojechał z nią. Ochotka sobie przejdzie. Mam także jokersa. Tu jest jakaś pozostałość. No, Jokers jest akurat w dość dobrej kondycji i z tym się już nic nie robi. Można by go oczywiście gdzieś tam przepłukać, ale uważam, że nie ma to większego znaczenia. Zapach tego robaka jest zupełnie naturalny, więc rybom to nie przeszkadza. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś czyszczenia, płukania tych robaków. Tak samo kastery. Kiedyś bardziej przykuwałem do tego uwagę, żeby kastery były czyste, nie śmierdziały. Obecnie po prostu wrzucam je do wody i tyle. Bo on i tak, jeżeli śmierdzi, to śmierdzi w środku, a na zewnątrz to tylko jakby efekt tego, że śmierdzi w środku. Nie da się go tak wypłukać. Generalnie kastery nie są zbyt trwałą przynętą, więc u mnie rzadko są stosowane, jedynie na rzekach, na klenie na przykład. Ale tak na wodach stojących raczej ich unikam. Zdecydowanie wolę sięgnąć po pinki, których zawsze mam ze sobą dość sporo. Tutaj mam prawie litr pinki. Oprócz tego mam też dendrobeny, które na pewno dzisiaj wykorzystamy właśnie do nęcenia leszczy. Na razie daję to wszystko tutaj, bo tutaj jest cień, ale później wszystko powędruje na moją tacę po lewej stronie. O, w międzyczasie ochotka już powoli sobie przeszła. Odpadła około połowa tej ochotki, którą miałem przygotowaną. Zaraz to sprawdzimy dokładnie. A ja za ten czas przygotuję zanętę. Nie chciałem, żeby zanęta była tutaj bardzo ciemna, bo wiem, że dno jest jasne, piaszczyste. Dlatego zrobię brasema. Zanęta brasem jest stosunkowo klejąca w porównaniu do chociażby Wonder Blacka, który nie ma takich zdolności wiążących. No to brasem jest zanętą dość klejącą, więc świetnie się sprawdzi właśnie na takiej wodzie bardzo głębokiej. Tutaj mamy 7 metrów wody, także to wszystko musi do dna dojść. No i słuchajcie, czymś takim można spokojnie łowić już w czystej postaci.
Natomiast ja dzisiaj nie chcę łowić samą zanętą, chociażby z tego względu, że wiem, że nie ma tutaj bardzo dużej ilości ryb. Może się zdziwię, może się zaskoczę. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że jeżeli łowię takimi koszykami tej budowy, czyli cage'ami, no to jest akurat ring, no ale to jest cage, jakby ta sama zasada działania co w przypadku koszyków zwykłych, tak zwanych standardowych. Matrixa to jest standard cage feeder, tak się nazywa. No to nie lubię nimi podawać dużej ilości czystej zanęty, bo dość sporo ich i tutaj wchodzi. Wydaje mi się, że jest to troszkę zbyt obfite nęcenie wtedy. Natomiast jeżeli łowię open windowami, no to sama zanęta mi niczym nie przeszkadza, bo jej zużywam dużo mniej. Wtedy glina jest mi niepotrzebna, a nawet powiedziałbym, że troszkę mi wtedy przeszkadza, bo zakleja mi to okienko. Sama zanęta do windowa powinna być bardziej sucha, choć niekoniecznie, nie jest to jakaś ścisła reguła. Trzeba to wszystko sobie wyczuć, nauczyć się, jak to się zachowuje w wodzie, w jakim stopniu ściśnięcia zanęta puszcza z koszyka, w jakim stopniu ściśnięcia puszcza zanęta z gliną i tak dalej. Natomiast ja do windowa zwykle stosuję po prostu samą spożywkę, bo podaję jej bardzo mało. Natomiast jeżeli łowię koszykami tej budowy oraz standardowymi koszykami, łączę zanętę z gliną. Praktycznie zawsze. Może z wyjątkiem gdzieś tam Jaraczewa, no ale to jest wyjątkowy przypadek i tam chodzi o coś zupełnie innego. Mi zależy na tym, żeby moja zanęta z gliną za każdym razem po wrzuceniu zestawu do wody wyszła mi z koszyczka dokładnie tam, gdzie chcę. Czyli w miejsce, w którym planuję łowić ryby, a nie metr, dwa po zwinięciu. Dlatego sama zanęta zbyt mocno się klei do koszyka, a glina dociąża całą tą kompozycję tutaj i powoduje to, że po zerwaniu no, ten dociążnik ją jakby przysysa do dna. Mam nadzieję, że to jasno i czytelnie wytłumaczyłem. Generalnie kiedy łowię cage'ami, no to glina jest dla mnie nieodzownym dodatkiem i nawet nie musi jej być dużo. Wystarczy dosłownie dać, no nie wiem, na prawie całą paczkę zanęty, dałem pół paczki gliny i już mam mieszankę dużo cięższą i dużo łatwiej rozmywającą się po zerwaniu koszyczka z dna. Ze względu na dużą głębokość ja to jeszcze troszeczkę dowilżę. Aha, no a nie łowię open windowami dzisiaj, ponieważ jest tu bardzo głęboko. Open windowy to są dla mnie takie koszyki raczej przystosowane do łowienia w wodach płytszych, tam do 3-4 metrów. No a przy 7 metrach ja nie ufam temu do końca i wydaje mi się, że to do dna nie zawsze dochodzi. Dlatego tutaj stawiam na cage'a. Teraz możemy zobaczyć, ile tej ochotki nam odpadło. Dość sporo. Ja to wyrzucam, do towaru tego nie daję. Siteczka. Oj, mam piękną ochoteczkę, którą wrzucam do pudełka. No i teraz tak. Pudełko jest białe i no, panują pewne takie mity odnośnie tych białych pudełek, że stosuje się to po to, żeby ochotka była bardziej jasna. Ja w to nie do końca wierzę. Moje pudełko jest białe z tego względu, że lepiej na nim widzę ochotkę, bo ochotka jest czerwona, a na pudełku czerwonym czerwona ochotka jest dużo gorzej widoczna. I mi łatwiej jest wybierać ładne ochotki z pudełka, które jest jasne. Jakby tylko o to chodzi w tym. Przynajmniej u mnie, no być może ktoś ma inne zdanie na ten temat. No ale ja to się tylko tym sugeruję. Na razie to zasłonię. O gruntowaniu łowiska napisałem dość obszerny poradnik. Podlinkuję wam go w opisie, bo często mnie ktoś o to zawsze zapyta, w jaki sposób to w ogóle robić. I nawet ostatnio się gdzieś pojawiło pytanie, czy 30 gramów to jest metr wody. No i to nie do końca jest sprawa taka oczywista. Ja zawsze mam dwa ciężarki. Jeden ma 28 gramów, drugi ma 42 gramy. Ale równie dobrze może to być 30 i 40, bo to nigdy nie jest identyczne. I tak, na wodzie płytkiej, czyli tam powiedzmy do 2 metrów wody na krótki dystans, stosuję 28 gramów. Natomiast na wody głębokie, tam powyżej 2-2,5
metra do nawet 10 stosuje 42-gramowe. I ten 28-gramowy na płytkiej wodzie doskonale przekaże nam to, co faktycznie chcemy uzyskać, czyli to przełożenie metra na sekundę. Natomiast im jest głębiej, tym plecionka bardziej nam hamuje opad tego ciężarka. Więc trzeba zastosować ciężarek większy, bo w przeciwnym wypadku okaże się, że będzie nam to spadało, nie wiem, z 15 sekund, a mamy 8 metrów wody, bo tak faktycznie jest. Więc trzeba użyć ciężarka cięższego. Ja używam 42-gramowego na wody głębokie. Przy czym ja też nie patrzę na to w takim kontekście, że metr to jest sekunda. To jest taki pomiar uśredniony. Liczą się po prostu sekundy, a czy to będzie metr, czy to będzie 3, no nie, metr, a czy to jest dużo różnica, ale czy to będzie 3 metry, czy 3,5 metra, to nie ma dla mnie większego znaczenia, chociaż przy metodzie gruntowania stoperem można to spokojnie zmierzyć, tylko wymaga to dużej wprawy, przede wszystkim manualnie trzeba to ogarnąć, nauczyć się zatrzymywać, włączać stoper w momencie, kiedy ciężarek dotknie dna, dotknie tafli wody, oraz zatrzymać go, kiedy dotknie dna. No i ja sobie teraz tak mniej więcej wybadam, jak to wygląda. Zacznę oczywiście od linii brzegowej. To powinno być raczej płytko, 3 metry. I dno raczej będzie spadać, powoli będzie sobie spadać, aż się w końcu wyrówna i będzie tam piasek. No nie będę udawał, że tego nie wiem, bo łowiłem tutaj na lodzie. (5,46) i ja chcę łowić w miejscu, w którym będzie już płasko. Czyli wykonam, nie wiem, 6-7 takich rzutów. To nie są zawody, żebym się jakoś nie wiadomo jak do tego przykładał. Może nawet będzie 5 metrów wody? Nie pamiętam teraz. No, 5,80. Zobaczcie, rzuciłem 10 metrów dalej, już jest 5,80, a tam było 5,40. Czyli można powiedzieć, że jest płasko. Więc wybiorę jakiś taki wygodny dystans i tam będę sobie łowił. Jeszcze rzucę teraz, nie wiem, na 50 metr mniej więcej. Bo może się opłaca łowić dalej. 6,40, czyli nieznacznie głębiej. Nie będzie to miało przełożenia na wynik raczej. Także w zasięg mojego rzutu wszędzie jest mniej więcej tak samo, 5,5 metra wody. No i łowię na takiej odległości, żeby wyjść za skarpę, żeby nie haczyć od razu po zacięciu. I tyle. A skarpa powinna się kończyć już tutaj. Tak, 4,76. Można sobie przeciągnąć ciężarek. Zobaczyć, czy są jakieś kamienie. Tutaj się zaczynają kamienie. Zawsze łowienie zaraz za skarpą jest bardzo ryzykowne ze względu na to, że plecionka, nawet przypon strzałowy, przecierają się nieustannie. Tylko gdy odłożę wędkę na podpórkę, będzie branie, to już plecionka ociera o kamyki. Także lepiej wyjść troszkę dalej. Coś takiego. Sześć. No, tu będzie płasko. Zanęta wyszła bardzo fajna, koloru takiego brązowego. Perfekcyjny kolor, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak to będzie nie kontrastować na tym dnie. Perfekcyjne. Super mieszanka mi wyszła. To jest praktycznie 1:1 standard glina z zanętą brasem. Jokersy na wstępie dam całkiem sporo.
Mieszam to tutaj. A w tej kuwetce tak z góry, nie w całości. Później w trakcie nabijania zbieram to, co jest u góry, a nie grzebię tam w dole. Jestem 20 minut nad wodą, a już tak naprawdę jestem gotowy do łowienia. Więc mogę przystąpić już do nęcenia. Dość mocno to trzeba zgnieść na taką głębokość. Patrzyłem, czy w drzewo nie uderzy. Takich koszyków na wstępne nęcenia zwykle nie podaję zbyt wiele. W szczególności kiedy nie wiem, co tu się będzie w ogóle działo. Także podam, myślę, że z 5. I będziemy czekać na jakiegoś leszcza. Mam nadzieję, że będą leszcze, bo chciałbym sobie połowić leszcze. Mam dobry towar na leszcze, generalnie. Ale jak będzie jakaś fajna płoć, to też się ucieszę. Ale żeby tu cokolwiek było. To jest to, że zawsze jak jest czysta woda, to mam takie przeświadczenie, przekonanie, że no lepiej się sprawdzi haczyk mniejszy, cienka żyłka. Także tutaj też nie będę jakoś przesadzał. Myślę, że dam 601 16 na 0,10. Najwyżej się później zmieni. No i zaczniemy oczywiście od ochotki. Pęczek ochotek. No i na razie to wszystko, no trzeba się uzbroić w cierpliwość. Może coś będzie, może nie, trudno powiedzieć. Liczę na to, że z parę ryb się uda złapać. Łowisko jest bardzo trudne, także każda ryba będzie cieszyć. O, jest. Ale to chyba nie jest nic dużego. Może być jakiś okonek. Nie, płotka. O. Płoteczka.
O, to już coś lepszego. Chyba. Chyba troszkę większa. Ale kurczę, ryby są. Tylko mówiłem, że będzie mało ryb, a będą dużo. A na razie tu mamy 2 żółte, 2 branie i 2 małe płotki. A dobra, i to. Mi to nie przeszkadza. Tarłowe. Już tutaj są. Płotki są teraz w tarl. O, teraz macie świetny przykład. Zobaczcie. Mówią, że jak ochotka jest w białym pudełku, to jest jaśniejsza. Zobaczcie, moja ochotka jest w białym pudełku, a jest czarna. Także to nie do końca tak jest, uważam. Nic. Coś tam pociągnęło za robaka, ale się nie zacięło. Przynęta praktycznie nieruszona. Zawsze jak są płocie, to trzeba dla testu założyć kilka pinek. To może być dużo skuteczniejsza przynęta. Pięć pinek i do koszyka też kilkadziesiąt pinek. Nie jest to skuteczna przynęta. Może jeszcze nie czas. Trzeba wrócić do ochotki. Na jakiś czas zrezygnuję też z dodawania pinki. Skupię się tylko teraz na zanęcie z jokersem. Być może troszkę zbyt optymistycznie do tego podszedłem. Po pierwszych... Patrzcie, jaki karp płynie. Wow. Duży nie jest, ale zobaczcie, że on tutaj płynie. Jest. O! A będzie już troszkę lepsza płoteczka. O, zobaczcie. No. O! Ale to ładnie teraz widać, że one wyjadły tą pinkę i teraz chcą w końcu brać moją przynętę. Troszkę zbyt optymistycznie podszedłem po tych 2 szybko złowionych płotkach i nic się nie działo, jakieś nerwowe szarpanie, a teraz nawet z opadu branie. Ależ tu walczy ładnie.
Piękna płotka. Wszystko takie tarłowe. Na pewno bliżej brzegu byłoby ich więcej, na troszkę płytszej wodzie. Ale tu nie za bardzo można je łowić, bo jest cały czas spad. Pewnie można, tylko że no, trzeba to sprawdzić. Także ta mieszanka taka chyba musi być niezbyt obfita na nie. Masakra. Kurczę, jak to się nie zacięło. Ładne branie. I to był chyba... A nie wiem. Myślałem, że śluz widziałem, ale właśnie przewidziałem. No liczę, że będą coraz większe rybki tutaj nam brały. Jest. Ładne te brania są, naprawdę mi się podobają. Teraz mała rybka. Płoteczka. O. No, teraz troszkę chyba ciekawsza. Już wstanę na tej skarpie. Nie jest to ryba na podbierak, ale już fajnie się holuje. O, zobaczcie jaka poraniona i to całkiem niedawno. Mam bardzo fajne łowienie. Nie jest takie bezmyślne, że tylko rzucam i wyciągam rybę co chwilę, trzeba chwilę poczekać. Troszkę tutaj w towarze pozmieniać. Jak widzieliście, zbyt obfite nęcenie zupełnie nie działało. Odrzuciłem pinki. Tych brań jest dużo więcej, dużo krócej na nie trzeba czekać. No i te płotki jakoś tam w miarę biorą. Chociaż uważam, że nie łowię w dobrym miejscu na płocie. Płocie na pewno są teraz w okolicy przybrzeżnej, ale cały czas liczę tam, że zbuduję łowisko i prędzej czy później trafi się jakiś fajny leszcz. I też później na pewno w leszcza spróbuję pójść, zaatakować. Trochę dendroben może podać i może jakiś leszczyk się trafi. To łowienie trochę mi przypomina Mistrzostwa Świata z 22 roku w Belgii, w Geistingen. Tam to łowisko było bardzo podobne, też właśnie czysta woda, kamienie, duże spady, duże głębokości i też właśnie łowiliśmy w płocie. W troszkę inny sposób, natomiast no, przy okazji powiem, że tam nam całkiem fajnie poszło, bo mieliśmy 5. miejsce drużynowo. Muszę tu chyba zaprosić Marcina Kostera, myślę, że mu się to łowienie bardzo spodoba. Mamy to maluszek. Spróbuję tak jednorazowo podać dużo jokersa i zobaczymy co się wydarzy. Na razie mamy taką tendencję spadkową, jak chodzi o ilość, jak chodzi o wielkość ryb.
Czasami taki jednorazowy impuls potrafi dać fajne rezultaty. Nie cały czas nawalanie towarem, tylko właśnie zachowawcze łowienie i tylko co jakiś czas troszkę więcej. Żeby mieć ten efekt wabiący. Podobnie zresztą jest z dendrobenami, z pinkami, wszystkimi innymi robakami, których nie podajemy w ciągu, tylko od czasu do czasu bardzo dobrze to działa. Ale branie. Ładna. No i szybki impuls i jest dużo szybsze branie. Nie wiem, może z 1,5 minuty to leżało na dnie. I większa. Super płotka. O, ta piękna jest. Samiczka. No i teraz już bez jokersa praktycznie, bardzo śladowo. Ale w następnym rzucie znowu można powtórzyć, dać troszkę więcej. Manipulować tymi robakami. Wiem właśnie rzut po tym obfitym podaniu jokersa jednorazowym, no i cisza. Nic się nie dzieje. Jeżeli teraz znów to zadziała, to będzie wiadomo, że chodzi o to, żeby nęcić obficie. A jeżeli nie zadziała, to znaczy, że przenęciłem. Ale jest ok. Przepływa tych rybach tutaj troszkę. Ja myślałem, że tutaj jest bezrybie. I pewnie dużo osób tak uważa. Ale tu się okazuje, że są ryby. Jest płotka. Z takiego łowienia dość aktywnego, kiedy te brania następują z opadu, trzeba możliwie jak najprecyzyjniej zwijać luz zaraz po wrzuceniu. Można albo przesuwać, to jest chyba metoda najlepsza, albo bardzo powoli kręcić kołowrotkiem, tak żeby mieć stałe napięcie i obserwować delikatne dotknięcia szczytówki podczas kiedy przynęta opada do dna. Te brania nie zawsze są agresywne. Zwykle leszcz, kiedy pobiera z opadu, branie jest mocne, natomiast w przypadku płoci to są tylko takie delikatne dotknięcia. Dosłownie jedno, dwa, często to pominiemy, jeżeli mamy zbyt mocno napiętą szczytówkę lub właśnie wprost przeciwnie, jest zbyt luźna. Przejdźmy cały ten proces teraz. Cały czas jednakowo napinam. Podkręcam. Napinam. Trzymając wędkę w ręce, nie opartą o podpórkę. Nawet często się poczuje branie dosłownie w palcach. I odkładam. Już się napięło. Jeszcze troszeczkę tak o.
Nie było to szybkie branie, ale ładne. Mam tą mieszankę dość ubogą, ale ja tutaj może dołożę tego do kerta, bo mam tego jeszcze troszkę, a chcę to po prostu zużyć i może przy tym przypłynie też jakiś leszcz. Nie będzie miał się przy czym zatrzymać. A później już, tak na koniec dnia, dołożę jeszcze więcej jokersa i posiekam dendrobeny dla zapachu. Może dam jakiegoś słodzika, zobaczymy. Może się ustawią też jakieś leszcze. Jest. Myślałem, że to była ocierka. A to jest chyba ładna płotka. O, jeszcze podbieraka nie trzeba moczyć, ale już naprawdę jest blisko. Zobaczcie, jaka piękna płoć. Piękna płotka. Pokroję je, ale nie tak dużo naraz. Bo chcę, żeby się trochę ruszały. Nawet chyba trochę odejmę. Miałem przed chwilą fajne branie, niestety nie udało się go wciąć. Nie wiem, czy na dole jeszcze by nie trzeba troszkę większego haczyka dać. Mam tutaj w zanadrzu takie haczyki jak 601, 14 na przykład. I to już będzie taki haczyk, który będzie bardzo pewnie trzymał ryby, bo już jest duży, ale dalej jest lekki i na cienkiej żyłce, bo to jest na żyłce 0,12. Ja teraz zaraz przerzucę, podam te dendrobeny. Mam akurat na 2 koszyki tych dendroben sobie zsiekałem. No i zobaczymy, czy to coś pomoże. Hakówkę też trzeba wynęcić dzisiaj. O! Kurczę. Co, to chyba była ocierka. To była ewidentnie ocierka, widać, że przynęta jest nieruszona. Ale i tak ją trzeba wymienić, ale zobaczcie, była od razu reakcja. I to ryba uderzała w koszyk, tam gdzie była dendrobena.
szybko branie. Ale się nie chciało. Jest. O! Chyba lepsza troszkę. Duży haczyk, duża przynęta, pękochotek. I to może selektywnie właśnie podziałało. O, to jest super. Kurczę, ale biorą. Znowu nie wcięta. Mocno się te płotki odpaliły teraz, ale ciężko je wciąć. Spróbujemy bardziej selektywną przynętę, żeby nam te maluchy tego nie objadały. O! Tak. Kurczę, to jest niesamowite. Dobra, teraz się musi udać. Patrz. Niesamowite. Jest. Jak już może pójdziemy na grubo, to już całkowicie. Dorzućmy pinki. No zobaczcie, dałem pinki do koszyka i nic się nie dzieje. Tak jakby je to normalnie straszyło. Znaczy ja to poniekąd rozumiem, jest tutaj czysta woda, być może takie kontrasty na dnie nie są zbyt wskazane. Dobra, cofam moje słowa. O, piękna. Przez chwilę myślałem, że nic się nie dzieje, bo tam rozsypały się te pinki na dnie i to trochę spłoszyło płotki, a tymczasem być może przypłynęły większe. Także próbuję dalej. Ogólnie pinki to są moim zdaniem najlepsze przynęty do nęcenia płoci. Także dużo lepsze niż Jokers. Trochę słodzika. Mam w tej mieszance teraz już naprawdę dużo Jokersa. Już ciężko nawet to w koszyku zlepić. Już końcówka łowienia, także trzeba to wszystko wynęcić. No i tak chyba nie będę w stanie. Mam też tu pojedyncze ochotki hakowe i dendrobeny. Tak czułem, że coś tam się uwiesiło od dłuższego czasu. Płoteczka.
To było fantastyczne łowienie w moim odczuciu. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób trzeba było się natrudzić, żeby do tych ryb się dopasować. To nie była taka bezmyślna nawalanka jak ostatnim razem, jak nagrywaliśmy i łowiłem te małe płoteczki i krąpiki. Teraz tutaj faktycznie trzeba było się troszkę wysilić i jakby zrozumieć zapotrzebowanie tych ryb w danym momencie. Jakby wnioski pozostawiam Wam. Ja też chciałbym spróbować tutaj w przyszłości jeszcze przyjechać i troszkę lepiej do tych płoci dopasować, bo nie ukrywam, że ja dzisiaj na płocie nie byłem zbytnio przygotowany. Spodziewałem się, że będzie takie łowienie dość wymagające, takie rzeczywiście było, ale spodziewałem się jednak, że będą pojedyncze leszcze, a tutaj same płotki. Także trzeba tu jeszcze przyjechać zapolować na płocie tak jak się powinno po płociowemu i na leszcze po leszczowemu.